Dziś porozmawiamy o tym, że brak BATNA to jeszcze nie wyrok. Pokażę Ci, co mówią na ten temat badania naukowe i jak możesz sobie poradzić w sytuacjach, gdy nie masz żadnych alternatyw. Będzie też historia ze świata sportu i przykład negocjacji, które wydawały się niemożliwe. Zostań ze mną do końca. Cześć, nazywam się Agnieszka Kiliszek-Korczyńska i witam Cię na moim kanale Buy and Lead Wisely, gdzie rozmawiamy o zakupach, negocjacjach i zarządzaniu zespołami zakupowymi. A więc zaczynajmy. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam historię, która choć pochodzi ze świata sportu, ale doskonale obrazuje pewien mechanizm negocjacyjny, z którym na co dzień spotykają się kupcy i osoby prowadzące rozmowy handlowe. Rok 1975. National Football League, zawodowa liga futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych. Młody zawodnik Steve Bartkowski, chociaż zdolny, nie ma żadnej alternatywy. Może podpisać kontrakt z Atlanta Falcons albo nie grać wcale. Z punktu widzenia klasycznej szkoły negocjacji sytuacja wygląda fatalnie. Brak BATNA, czyli brak alternatywy, oznacza zazwyczaj bardzo słabą pozycję negocjacyjną. Ale jego agent, Leigh Steinberg, człowiek, który później zainspirował film Jerry'ego Maguire'a, zrobił coś nietypowego. Zdając sobie sprawę ze słabej pozycji swojego klienta, postanowił pójść na całość. Złożył pierwszą ofertę w wysokości $750,000, największą, jakiej kiedykolwiek zażądał debiutujący zawodnik w National Football League w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Zespół Atlanty Falcons był w szoku, ale po negocjacjach zgodził się na $600,000. Bartkowski dostał najwięcej w historii na tamte czasy, mimo że nie miał żadnej innej opcji. Jak to możliwe? Wyjaśnienie znajdujemy w psychologii negocjacji i to w wynikach eksperymentu naukowego przeprowadzonego przez 3 naukowców w 2015 roku. W badaniu tym naukowcy sprawdzili, jak osoby negocjujące zachowują się w zależności od tego, czy mają silną, słabą czy żadną BATNę. W jednym z eksperymentów poproszono kilkaset osób, by wyobraziły sobie, że chcą sprzedać płytę CD. Otrzymali też dokładne informacje o stanie tej płyty. Była używana, ale w całkiem dobrym stanie, bez rys, z oryginalnym pudełkiem, nadająca się spokojnie do odsprzedaży. Uczestników podzielono na 3 grupy. Pierwsza, ci, którzy nie mieli żadnej alternatywy. Nikt inny nie chciał kupić płyty. Druga grupa, ci, którzy mieli słabą alternatywę, był inny kupiec, który oferował im $2. I 3, ci z silną alternatywą mieli ofertę od innego kupca na $8. Wszyscy mieli złożyć swoją pierwszą ofertę sprzedaży. Zanim jednak do tego przystąpili, zapytano ich, na ile czują się silni w negocjacjach. Wyniki? Na powyższym wykresie widzimy naturalną zależność. Im silniejsza alternatywa, BATNA, tym wyższe poczucie siły w negocjacjach. Osoby bez BATNA czuły się najmniej pewnie, średnia 4,8, osoby ze słabą BATNą nieco lepiej, 5,25, a osoby z silną BATNą zdecydowanie najlepiej, 5,75. To pokazuje, że BATNA wpływa na psychologiczne poczucie kontroli, pewności i siły, kluczowe aspekty każdej negocjacji. Czyli wszystko zgodnie z intuicją. Brak opcji równa się poczucie słabości. Ale kiedy przyszło do składania pierwszych ofert, wydarzyło się coś ciekawego. Sprzedawcy z silną alternatywą zaproponowali najwięcej, średnio $11. Ci bez alternatywy 7,61, a ci ze słabą alternatywą tylko 4,57. Wyniki są ciekawe. Osoby z silną alternatywą
jak można było się spodziewać, składały wysokie oferty. Ale co zaskoczyło naukowców, to to, że osoby bez żadnej batny składały wyższe oferty niż ci, którzy mieli słabą alternatywę. Mimo że czuli się mniej pewnie, mniej silni, ich propozycje były bardziej ambitne. Dlaczego? Autorzy badania tłumaczą to efektem kotwiczenia. Pierwsza liczba, która pojawia się w negocjacjach, nawet jeśli nie jest oparta na faktach, ustawia punkt odniesienia dla obu stron. I tu tkwi sedno. Osoby, które nie miały żadnej batna, były psychicznie uwolnione od wpływu zewnętrznych kotwic. Nie były związane ze słabą ofertą od innego kupca. Mogły zbudować własną kotwicę. Tak jak Steinberg, który rzucił kwotę $750,000 i chociaż Atlanta Falcons odrzucili tę liczbę, to i tak finalna kwota $600,000 była bardzo blisko tej kotwicy. Znacznie wyższa niż byłaby bez tej pierwszej oferty. Drodzy kupcy, co to znaczy dla nas w praktyce? Czasami lepiej nie mieć żadnej alternatywy niż mieć słabą, bo wtedy jesteś psychicznie uwolniony od ograniczającej kotwicy. Nie musisz się do niej odnosić. Możesz zbudować własną. I właśnie dlatego Twoja pierwsza oferta, konkretny target cenowy, ma ogromne znaczenie, jeśli to Ty rzucisz pierwszy konkretny warunek. Nawet jeśli czujesz, że nie masz dużej siły przetargowej, możesz ustawić kotwicę, do której dostawca się odniesie. To Ty ustawiasz pole gry. To Ty wprowadzasz liczbę, która ukierunkuje dalszą rozmową. Kończąc, nie zachęcam Cię do tego, abyś nie szukał batny. Im lepsza batna, tym Twoja pozycja jest silniejsza, bez wątpienia. Nie zachęcam Cię też do rzucania nierealistycznych żądań. Ale jeśli czujesz, że Twoja pozycja jest słaba, nie masz innych ofert, nie masz batna, właśnie wtedy warto jako pierwszy złożyć konkretny, ambitny, ale realistyczny target cenowy. Nie musisz mieć siły, by negocjować skutecznie. Czasem wystarczy odwaga, by położyć swoją propozycję. Jak Bartkowski, jak Steinberg. Nie mając nic, osiągnęli wszystko. Chcesz negocjować pewniej i osiągać lepsze wyniki? Dołącz do mojego kursu Meritum. Wszystkie informacje znajdziesz w linku pod filmem. Dzięki za uwagę i negocjuj odważnie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy materiał, zostaw komentarz, daj łapkę i subskrybuj. A w komentarzu napisz, czy Tobie też się udało kiedyś osiągnąć świetny wynik, mimo że nie miałeś alternatywy. Pozdrawiam ciepło, Agnieszka Kieliszek-Korczyńska. Buy and lead wisely.